Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym chciałem porozmawiać o kobietach i mężczyznach w Rumunii, ponieważ mam swoje spostrzeżenia na ten temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, co konkretnie mam na myśli, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Mieszkam już w Rumunii ponad 2 lata i mam takie doświadczenia, które tutaj zaobserwowałem. Wydaje mi się, że istnieje taki podział pomiędzy kobietami a mężczyznami. Już na samym początku, jak przyjechałem do Rumunii, to odkryłem, że inaczej witają się ze sobą mężczyźni, a inaczej witają się oni z kobietami. Mężczyzna, gdy wita się z innym mężczyzną, używa słowa salut, a gdy wita się z kobietą, używa słowa buna. Byłem bardzo tym faktem zaskoczony, ponieważ nie byłem przyzwyczajony do tego, że może być używana inna forma przywitania wobec mężczyzny, inna forma wobec kobiety. W Polsce natomiast używa się takiej samej formy wobec kobiet, wobec mężczyzn. Wszyscy mówią sobie cześć lub też dzień dobry. Inną rzeczą, która stanowi taki właśnie podział pomiędzy kobietami a mężczyznami, jest właśnie podział obowiązków. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z tatą Anny i on był bardzo zaskoczony, że ja pomagałem w kuchni, gotować u nich w domu. Nawet wykonał taki gest, przeżegnał się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen, jak zobaczył, gdy piekłem chleb u nich w domu. Dla niego to było coś nienormalne i próbował mi wyjaśnić, że istnieją właśnie obowiązki, które są podzielone na obowiązki męskie i na takie obowiązki, które wykonują kobiety. Ja nie mogę się z tym jednak zgodzić. Uważam, że takie obowiązki domowe powinni wykonywać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł sobie sam przygotować śniadania, czy też zrobić jakiegoś prania, bądź też, nie wiem, posprzątać mieszkania. Dlatego też wszystkie takie domowe obowiązki dzielimy razem za mną i pomagamy sobie nawzajem. W Rumunii wielu mężczyzn nie umie właśnie gotować, mają wręcz takie 2 lewe ręce do gotowania i często oczekują właśnie, że kobieta im ugotuje jakiś posiłek, poda na talerzu i dla nich to jest po prostu normalne. Mam jednego kolegę Rumuna, który jest wyśmienitym kucharzem natomiast i jego dziewczyna jest naprawdę szczęśliwa z tego powodu, ponieważ on bardzo dobrze gotuje, przygotowuje różne posiłki w domu. Oczywiście ona też mu pomaga, ale to jest taki po prostu rodzynek i mężczyźni, którzy umieją w ogóle gotować, a już tym bardziej to jak kolega, o którym wcześniej wspomniałem, należą po prostu do rzadkości. Także wielu mężczyzn jest właśnie biernych, jeśli chodzi o obowiązki domowe typu pranie, sprzątanie, gotowanie. Nie pomagają oni kobietom oraz również często nie zajmują się dziećmi. Wszystkie te obowiązki spadają właśnie na kobiety, a mężczyźni uważają, że oni powinni wykonywać tylko takie prace, które są zarezerwowane właśnie dla nich. To nie jest tak, że ja chcę krytykować tutaj wszystkich mężczyzn, którzy żyją w Rumunii. Na pewno wszyscy nie są tacy, tak jak wcześniej powiedziałem. Wielu jest też na pewno takich, którzy pomagają swoim kobietom we wszystkich tych obowiązkach oraz w wychowywaniu dzieci, ale jednak moje obserwacje takie i doświadczenia, z jakimi tutaj się spotkałem, pozwalają mi właśnie powiedzieć, że większość stanowią właśnie mężczyźni, którzy są bierni w tym wszystkim. Zauważyłem też taki podział pomiędzy kobietami a mężczyznami, do którego dochodzi na przyjęciach bądź też przy robieniu grilla. Może ktoś, kto teraz mnie słucha, to pomyśli, że ja trochę przesadzam, ale ja osobiście się też z tym spotkałem. Robiliśmy grilla na wsi. Była tam rodzina Anny, przyjechały ciotki, kuzynki i ja spędzałem z nimi czas, a mężczyźni poszli właśnie tam smażyć przy grillu mięso, kiełbasy i jedna kuzynka zapytała się, dlaczego ty nie idziesz tam do nich, czemu nie będziesz tam z nimi siedział? Ja powiedziałem, że byłoby nas tam za dużo przy tym grillu, wolę tutaj siedzieć z wami, porozmawiać z wami. I dla mnie to było trochę dziwne, ponieważ one nawet tak miały w sobie coś takiego, że mężczyźni powinni być odseparowani i przebywać trochę w swoim towarzystwie,
Mnie to trochę zszokowało wtedy, no ale ja jestem trochę inny i tak jak już powiedziałem, wolę spędzać czas z nimi. Inną taką sytuacją, z którą się spotkałem, gdzie był widoczny taki właśnie podział pomiędzy kobietami a mężczyznami, jest Kościół. Oczywiście tutaj dominującą religią jest Kościół prawosławny, w Polsce Kościół katolicki i być może to ma właśnie wpływ na to, ale jak wszedłem do kościoła, to mężczyźni stali po prawej stronie, kobiety po lewej. Ja byłem jednak do tego widoku nieprzyzwyczajony i bardzo mnie to właśnie zdziwiło. Wszystkie doświadczenia, o których powiedziałem, opisałem w 2 grupach na Facebooku. Polacy w Rumunii oraz w mojej grupie facebookowej Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże. Pojawiło się bardzo wiele komentarzy, roztoczyła się dyskusja na ten temat. Nie będę wszystkich jednak czytał, ponieważ ten film byłby zbyt długi, ale wybrałem te najciekawsze, więc pozwólcie, że je teraz przeczytam. Pierwszy komentarz jest od pani Bożenny. W polskich domach też bywa podobnie. Nie wszyscy mężczyźni pomagają swoim żonom. No i z tym się też zgodzę. Nie ma tak, że polscy mężczyźni są akurat idealni, że wyróżniają się czymś innym właśnie od rumuńskich mężczyzn. Kobiety często pracują na 3-4 etatach. Praca zawodowa, sprzątaczka, kucharka, praczka. Wynika to często z tego, że to mężczyzna pracował na utrzymanie domu, kobieta zajmowała się domem. Właśnie tutaj też jest taka podobna ideologia myślenia, że mężczyźni właśnie zajmowali się pracą, albo nadal tak myślą właśnie, a kobiety powinny się zajmować tymi wszystkimi obowiązkami w domu. Dalej pani Bożenna pisze: jeśli chodzi o podział miejsc w świątyniach, to i w kościele katolickim też tak było, jak w cerkwi. Zmieniło się to pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziękuję, że pani o tym wspomniała. Nie miałem pojęcia, że tak właśnie to wyglądało. Kolejny komentarz mam od mojej koleżanki Andrei, która napisała w ten sposób. Tak, większość z nich nie kiwnie palcem w domu. Nie wiadomo dlaczego, ponieważ edukacja, rodzinna tradycja albo osobiste wierzenia. To były wspólne rzeczy w dawnych czasach, gdy tylko mężczyźni pracowali, a kobiety zajmowały się dbaniem o dom i dziećmi. A teraz kobiety też pracują, zajmują się domem, dziećmi, gotują, sprzątają, biorą nawet samochód na myjnię. Myślę, że to tkwi w mentalności albo w męskim ego. Dziękuję ci bardzo, Andrea, za ten komentarz. Nic dodać, nic ująć. Swoim komentarzem podzieliła się również Karolina, która prowadzi podcast Zalatana. Już wam kiedyś o tym wspominałem. I Karolina napisała w ten sposób. Pomagać przy dzieciach to może babcia, dziadek, przyjaciółka czy niania. Jeszcze długa droga przed nami, żeby zrozumieć, że ojciec dziecka ma takie same prawa, jak i obowiązki względem własnego dziecka, jak i matka. Tak więc ojciec zajmujący się dzieckiem nie pomaga, tylko zajmuje się dzieckiem. Tak samo nie pomaga w domu, tylko ten dom utrzymuje w czystości, będąc za niego w równym stopniu odpowiedzialnym, co w równym stopniu jego partnerka, która w nim mieszka. Mała różnica o wielkim znaczeniu. Pomagać znaczy dobrowolnie i dorywczo komuś, kto jest w 100% odpowiedzialny. Partnerstwo i współodpowiedzialność tak nie wyglądają. Jeśli obaj partnerzy pracują zawodowo, to w równym stopniu zajmować powinni się innymi sprawami jak dom, dzieci, hobby, przyjaciele. Wszystko inne jest po prostu nie żadną umową między innymi, czy ale on tak lubi, ale zwykłym chamstwem. Karolina wypowiedziała się bardzo stanowczo w swoich poglądach. Napiszcie komentarz, co o tym uważacie. Tutaj mam kolejny komentarz, dosyć obszerny, od Simony, która napisała: Salut czy buna nie zależy od płci. Możesz powiedzieć tak zarówno do kobiety, jak i do mężczyzn. Co innego saru, mana. Przeważnie do kobiety jako wyraz szacunku do starszych osób niezależnie od płci. Ja spotkałem się z tym, że jak powiedziałem do mężczyzny buna, to dał mi wyraźnie do zrozumienia, że po prostu źle się do niego wyraziłem i że powinienem użyć słowa salut.
i więcej już takiego błędu po prostu nie popełnię. Być może ty masz takie doświadczenia, Simona, ja mam całkiem kompletnie inne i w tej kwestii z tobą się niestety nie zgodzę. Kolejno, obowiązki domowe, rzeczywiście trochę tak jest, to dotyczy starszego pokolenia. W moim otoczeniu to już tylko 10% przypadków, pokolenie lat 80., w młodszych rodzinach lata 90. to jeszcze rzadziej. Istnieje również różnica wieś-miasto. Tak, tu się chyba z tobą zgodzę, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy właśnie wsią a miastem. Wydaje mi się, że ta taka tradycja podziału obowiązków jest właśnie większa na wsi niż w mieście. Na przyjęciach i w Polsce robi się przedział kobiety, mężczyźni, więc dlaczego mamy to odnieść tylko do Rumunii? Wspomniałem już o tym na początku filmu, nie chodziło mi o to, że mężczyźni czy kobiety spędzają czas osobno, po prostu istnieje taki moment, gdzie mężczyźni odseparowują się od kobiet i wyraźnie spędzają ten czas sami, dlatego też miałem co innego trochę na myśli. Grill męski też sobie czasami robimy z dziewczynami, babskie wypady, nawet grille. Czy to o czymś świadczy? W Polsce też kobiety mają babskie spotkania, mężczyźni też sami spotykają się, więc o czym to świadczy? Tak jak już powiedziałem wcześniej, nie chodzi o to, żeby kobiety się nie spotykały same, czy też mężczyźni. Wiadomo, każdy tego potrzebuje i spotykają się właśnie w swoim gronie, ale są to takie różnice, o których powiedziałem wcześniej na początku filmu. Nie będę tego już teraz powtarzał. Podział w cerkwi, w ogóle musisz czytać na ten temat. W wielkim skrócie są tak podzieleni, żeby kobiety nie rozpraszały mężczyzn, mają się skupić na mszy, nie na babskich pupach. Podział ten zachowuje się na wsiach, im bardziej oddalone od skupisk miejskich, tym bardziej zachowuje się tradycję. Ja wiem, co widziałem. Byłem w kościele niejednym w Bukareszcie i właśnie widziałem taki podział, że mężczyźni stali po jednej stronie, a kobiety po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o to, jak kobiety miałyby rozpraszać mężczyzn, nie wyobrażam sobie, żeby mogły ich w jakiś sposób rozpraszać. Nawet istnieje taki przekaz, nakaz właściwie, żeby kobiety były zasłonięte, miały głowę. Ja nawet porównywałem to trochę do kościołu muzułmańskiego. Oczywiście kobiety w Rumunii nie noszą ani burki, ani hijabu, ale powinny mieć właśnie jakieś nakrycie na głowie. No i też nie powinny być ubrane w jakiś sposób wyzywający, więc nie wiem, dlaczego miałyby akurat rozpraszać mężczyzn. O takich doświadczeniach, które miałem ja na przyjęciu, wspomniała również Weronika, która napisała w ten sposób. Najbardziej mnie zdziwiło, jak pewnego dnia przyszli koledzy mojego kosmina z piwami. Poprosiłam mojego o wino i chciałam z nim usiąść, a on stwierdził, że mam się uspokoić i czy już idę spać. Poczułam się okropnie, bo z moim byłym zawsze siedzieliśmy wszyscy razem, czy baby, czy faceci i była impreza. A tutaj poszłam spać, a na drugi dzień mój narzeczony powiedział, że pewnie bym nie zrozumiała, co mówią, bo mówią po bułgarsku i źle bym się czuła. To było tylko takie głupie tłumaczenie. A co do sprzątania i gotowania, to nadal ma takie prześwity i twierdzi, że obowiązki kobiety, ale staram się go od tego odwieść. Teraz gotuje, sprząta, pierze i nie ma problemu. No widzisz, czyli Weronika, wyedukowałaś sobie trochę mężczyznę. Wiem, że to śmiesznie brzmi. No i co, jeśli chodzi o to przyjęcie, to miało prawo ci być po prostu przykro. Kolejnym komentarzem odnoszącym się właśnie do tych imprez i przyjęć podzieliła się Aleksandra, która napisała w ten sposób. Również zauważyłam podział na grupki według płci na imprezach, bo one mają swoje sprawy, a my swoje. Dokładnie z tą sentencją spotkałem się, jak byliśmy właśnie na tym grillu, też tak usłyszałem. Dla mnie to absolutna porażka. Mój facet kiedyś nie chciał szukać znajomych, których moglibyśmy dzielić. Nie według niego. Jemu należały się oddzielne wyjścia z chłopami, a mi moje z dziewczynami. Znajdź sobie dziewczyny do chodzenia po sklepach. Kurczę, a ja taka nierumuńska i nie lubię snucia się po sklepach. To była różnica kulturowa, która prawie nas rozdzieliła.
Na szczęście już jest lepiej. W sprzątaniu domu również nastąpiła rewolucja. Ja nawet nie narzekałam, ale to on rok temu w trakcie lockdownu miał szansę zauważyć, ile tego sprzątania jest i zdecydował się wziąć kilka zadań na siebie. Dzięki Ci, epidemiu. No widzisz, czyli są czasami pozytywne aspekty z obecnie panującej sytuacji na świecie. No i co więcej, jeśli chodzi o te przyjęcia, to mam identyczne doświadczenia jak Ty, Aleksandra. Przeczytam jeszcze jeden ostatni komentarz w tym filmie, tak tylko na rozbawienie i żeby pomału kończyć ten odcinek. Ten komentarz zamieścił Jakub, który napisał krótko, zwięźlej na temat. Ja tylko powiem, że słyszałem historię, jak Chuck Norris przyleciał do Rumunii, poszedł na spotkanie rumuńskich feministek i wrócił z niego w wyprasowanej koszuli. Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem. I to były wszystkie doświadczenia, którymi chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. A jakie są Wasze? Czy Wasi partnerowie pomagają Wam w obowiązkach? Podzielcie się w komentarzu Waszymi doświadczeniami. Jeżeli Wam się ten film podobał, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.